Siemano wszystkim, słuchajcie, zrobię taki materiał poglądowy, jak zrobiłem tą konstrukcję. Tak jak widzicie, jest 6 paneli, 370 W każdy. I teraz tak, konstrukcja składa się przede wszystkim z takiego profila stalowego. To jest profil stalowy 80, który jest wkopany na 1,5 metra. Dodatkowo ma też poprzeczkę z tego samego profila zrobioną tutaj, tak żeby zachować kąt 30 stopni. Można oczywiście było to niżej zrobić, ale ja chciałem jak najwięcej miejsca zaoszczędzić i tutaj jest około metra nad ziemią jeszcze. Tak jak widzicie, tutaj montaż się odbył za pomocą śruby 12. Dodatkowo jest ta przeciwwaga. To jest profil ze stali nierdzewnej Mupro, też dosyć gruby. No i to powoduje to, że ta konstrukcja nie będzie w razie czego opadać. No i zastosowałem jeszcze te wsporniki z przodu. Summa summarum wygląda to w ten sposób, że jest jakaś tam możliwość regulacji na tych oczkach. Tutaj można powiększyć te oczka tak czy inaczej. Jakieś 5 do 10% można sobie zejść, tam 5 stopni, przepraszam, do 10 stopni. Można zejść sobie jeszcze niżej tutaj kątem, jeżeli chodzi o warunki zimą, ale to będziemy później testować przed zimą. Tak to wygląda. Słuchajcie, te profile montowane są, to są oryginalne profile do fotowoltaiki, montowane są śrubą na przestrzał. Zobaczcie, też to tak wygląda. To jest śruba 8, nakrętka konturująca. Tutaj dałem nakrętki zwykłe, aczkolwiek z sprężynką, z podskładką sprężynową i zwykłą. To są profile właśnie aluminiowe, tak? Nie mogłem tego zmieścić w długości 4 metry do samochodu, a transport wychodził mi zbyt dużo, a sklep oddalony mam około tam 30 km ode mnie, więc kupiłem takie odcinki tych profili aluminiowych 2,20 i one mają takie systemowe łączniki, które można zamontować. Tutaj dałem takie wsporniki jeszcze i dodatkowo jeden taki wspornik środkowy, też ze stali nierdzewnej, który jest też przykotwiony tutaj śrubami. Tak to wygląda, słuchajcie. Zobaczcie, jeżeli chodzi o przewody, połączyłem to w ten sposób. Wszystkie podłączone są szeregowo, czyli ten idzie z tym i z następnym, i z następnym, i z następnym, i z następnym, i powrót jest tutaj. Tutaj są wyjścia do skrzynki. To są dwa złącza, które idą prosto do tej rozdzielniczki tutaj małej. W rozdzielnicy jest tylko i wyłącznie zabezpieczenie i podłączenie tego, tak? Tak to wygląda. Tutaj jest takie szybkie, w razie czego jakbym chciał to, że tak powiem, rozłączyć. Skrzynka jest hermetyczna. Przewody schodzą tutaj tą listwą. Jeszcze uziemienie muszę podłączyć, pręt wbić. Dodatkowo jeszcze, zaraz Wam pokażę drugą skrzynkę. Tak jak widzicie, tutaj wszystko jest dosyć prosto zmontowane. Nie ma żadnej filozofii w tym, słuchajcie. Każdy może to zrobić bez większego problemu. Kąt można uzyskać przez aplikację, nawet w telefonie. Jeżeli chcecie, można go obliczać. Tu jest dokładnie kąt 35 stopni. 35, nie 30, dlatego że słońce ku zachodowi jest troszkę niżej, żeby był ten kąt trochę większy, żeby była większa sprawność tego. Nie jest dużej różnicy, nie ma, aczkolwiek troszkę zmieniłem ten kąt. Wszędzie dałem takie klemy, widzicie? To są klemy standardowe. Wszystko to można kupić na sklepach internetowych, bądź ewentualnie można też to kupić w hurtowniach elektrycznych, które zajmują się także sprzedażą systemów, profili i tak dalej. Tak jak mówiłem wcześniej w filmach, ogólnie konstrukcje oryginalne są znacznie lepsze. Na pewno są już podocinane, są już pomierzone, tam nawet nie trzeba za bardzo się nad tym zastanawiać, tylko to skręcać, aczkolwiek są dużo droższe. Ta konstrukcja tutaj w tej opcji, jaką w tej chwili widzicie, kosztowała mnie 1000 zł. Kupiłem 12 metrów tego profila stalowego. Kupowałem to w takim sklepie, który się zajmuje sprzedażą wyrobów hutniczych, tam najtaniej jest ogólnie. Nie kupujcie z tego w sklepach typu budowlanych, bo to dosyć drogo, wtedy oni sobie dodatkową marżę doliczają. Te profile, no niestety w tych wyrobach hutniczych takich nie ma. Tam są przeważnie takie stalowe profile, ale no, coś tam trzeba dokupić w takich normalnych sklepach także. Także to 12 metrów tego profila 80.
plus jakieś pierdółki. No i wychodzi, zobaczcie, za wszystko 1000 zł. Standardowa, powiedzmy, jakaś taka na tyle paneli, co mam, bo liczyłem sobie też w tym sklepie, gdzie kupowałem te materiały. Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne to jedna wyszła mi 2700, druga mi wyszła 2300 z dwóch różnych producentów. No i to nie jest mało, porównując tą kwotę 1000 zł. No jest tu trochę więcej roboty, powiedzmy, przy tym, bo trzeba sobie to trochę pomierzyć, pociąć. Trochę więcej narzędzi jest potrzebne, jakieś szlifierki i tak dalej. Trochę to trzeba pomalować, bo to jest stal, a nie ocynk. Aczkolwiek wychodzi to finalnie dosyć dużo można zaoszczędzić, tak? Bo 1700 zł, że tak powiem, piechotą nie chodzi. W tej najlepszej opcji. No i wygląda to w ten sposób. Myślę, że każdy jest w stanie to zrobić. Słuchajcie, ja nie jestem żadnym mechanikiem. Zbudowałem to sobie samemu. Zajęło mi to dosłownie 2 dni. Tylko że miałem przerwy, bo deszcz trochę padał i nie chciałem tutaj w deszczu tego robić. No ale finalnie wyszło to dosyć dobrze. Trzyma się dobrze. Tutaj, słuchajcie, mam stronę otwartą od wiatru. Parę dni temu były wiatry 12 metrów na sekundę. Konstrukcja nawet nie drgnęła, także myślę, że powinno sprawić się dobrze. Ale zobaczymy z czasem. Jeżeli zacznie się bujać, to też oczywiście muszę zastrzały dać z tyłu. Zobaczcie, zapomniałem wam powiedzieć. Tego już nie zdążyłem zrobić. Tutaj na skos powinny jeszcze być zastrzały dane, żeby ta konstrukcja na boki się jeszcze delikatnie nie bujała. Ona jest bardzo sztywna, aczkolwiek istnieje takie ryzyko, że może gdzieś tam się bujać, więc takie zastrzały się daje jeszcze też. Tak samo jak w systemach budowania domów i tak dalej, z konstrukcji jakichś. No i tak to wyszło, słuchajcie. Mam nadzieję, że wygląda to nie najgorzej. Znaczy tak myślę, że to wygląda nie najgorzej. Fachowcy mogą mieć inne opinie, aczkolwiek mi to wystarczy w zupełności. Jest to konstrukcja prosta, wypoziomowana. Kąty są wszędzie zachowane. Z jednej i z drugiej strony tak samo, nie jest jakaś krzywa. Także myślę, że spełni swoją rolę. Teraz tak, ten kabel przekopałem tutaj oczywiście do drugiej rozdzielni, którą mam tutaj. Tu jest mój magazyn energii ogólnie. Z racji tego, że nie miałem takiego długiego kabla, musiałem tutaj, słuchajcie, dałem oczywiście zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i drugi bezpiecznik. Tutaj już jest bezpiecznik taki, jak powinien być, z wkładką do fotowoltaiki. Tutaj widzicie, przewód sobie tu wchodzi. Dodatkowo jest zrobione uziemienie, jest pręt wbity na głębokość 2,5 metra, czy 3 metrów. Pręt to są 2 takie kawałki, które tutaj mam jeszcze do bednarki na dole podłączone, bo wokół domu jest otok, także myślę, że to spokojnie zda egzamin, uziemienie. Tak jak widzicie, łączymy to w ten sposób, że tutaj wchodzi plus, ten środkowy nie jest wykorzystany, tutaj wchodzi minus, no i tak samo od plusa do jednego, od minusa do drugiego i na środku jest uziemienie, które jest podłączone, tutaj w tym przypadku, które będzie wchodzić tutaj do tego pręta zbrojeniowego, czy tam uziemiającego, który jest podłączony z bednarką naokoło cały otok domu. Więc w razie jakiegokolwiek przepięcia to urządzenie automatycznie wszystkie przepięcia skieruje do ziemi. To jest też skrzyneczka hermetyczna. Na razie mam to tak zasłonięte. No i z tej skrzynki całość wchodzi już do domu. Dobra, słuchajcie, teraz tu w środku wygląda w ten sposób. Tutaj podłączyłem ten string zachodni, te nowe panele. Czyli tutaj napięcie, które na panelach w tej chwili występuje, to jest 233 V. Takie napięcie panele w tej chwili generują. 230 do sieci, napięcie sieciowe. Tu mamy parametry. Nie, przepraszam, tutaj jest napięcie. 209 V, tak. 209 V, mamy 207. Trochę obniżę napięcie, żeby zwiększyć trochę moc. Chmury są dosyć duże, więc tego prądu zbyt wiele nie ma dzisiaj. 265 W w tej chwili daje. Do tego drugiego mam podłączony ten drugi string, który jest na południe. A do tego mam podłączone panele, które są na domku.
ogrodowym. Tam są 4 panele. To jest zwykły kontroler MPPT, aczkolwiek musiałem podłączyć je oczywiście równolegle, po 2 panele, 2 w szereg i te 2 szeregi równolegle z racji tego, że ten kontroler MPPT właściwie obsługuje do 150 V, a tak faktycznie obsługuje do 140 V, bo już przy 140 tam 2 to już mi wyskakiwał błąd wysokiego napięcia i on automatycznie wchodził w tryb awaryjny i nie wydawał z siebie żadnego prądu. Tak naprawdę było to marnotrawstwo, więc teraz w momencie, gdy podłączyłem to w ten sposób, chodzi to w zupełności bardzo dobrze. Powiem wam, z tych 4 paneli od wschodu od 6 rano mam już, jeżeli słońce oczywiście, mam już około 10 A leci sobie tutaj przy 50 tam voltach, także 500 W sobie rano śmiga. Tak to wygląda. Oczywiście zabezpieczenie dałem tutaj. Z boku zamontowałem jeszcze jedną skrzyneczkę. Jakoś małe tutaj miejsce jest, więc tak jakoś widzicie to wyszło. Trzeba się jakoś radzić. Zostawiłem tutaj jeszcze oczywiście miejsce pod spodem na magazyn energii, który mam zamiar kupić. LiFe PO4. To będzie magazyn taki prawdopodobnie od Easuna, tak żeby współpracował mi z falownikiem chociaż jednym. No i tyle, taki jest plan w tej chwili. Myślę, że magazyn w sierpniu, jakoś w połowie sierpnia tutaj już będę w stanie zamontować, bo już powinien przyjechać. Magazyn planuję kupić 10 kWh, ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Wszystko zależy od tego, ile kasy mi się udało uzbierać. No i to jest właśnie taka instalacja, słuchajcie. Chodzi to fajnie z racji tego, że mam w tej chwili pokrycie na energię elektryczną, mimo że słońca nie ma od samego wschodu do samego zachodu praktycznie, także jakieś tam na standardowe, powiedzmy, jeżeli włączam jakieś obciążenia i tak dalej, to już trochę mniej, ale to pogoda jest jaka jest, niestety. Zapowiada się, że moje urlopy będą wyglądały tak, że ja przyjeżdżam, słońce zachodzi, wyjeżdżam, słońce rozchmurza się niebo i słoneczko wychodzi fajnie. Także tak to wygląda, słuchajcie. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć jeszcze. Dogram jakieś materiały, w razie czego wrzucę więcej. Jeżeli macie jakieś pytania, też do mnie piszcie. Staram się każdemu odpowiedzieć na wszystkie pytania. Także tyle. Pozdrawiam.